Samochód, który zaraz wyjedzie z tego otóż garażu, to połączenie BMW i3 i Opla Ampery, który powstał w Japonii. No takiego dziwoląga jeszcze tutaj nie mieliśmy. Ma napęd elektryczny, ale oprócz niego ma też silnik benzynowy. Nie jest pluginem, więc nie można podładować go z gniazdka, ale to może i dobrze, bo bateria ma niespełna 2 kWh netto. Przed Państwem Nissan X-Trail, e-Power, e-Force i... Gdzie jest kluczyk? Wyjechał na elektryku, zatrzymał się i włączył silnik spalinowy. To już pokazuje, z czym mamy tutaj do czynienia. No to zajmijmy się tym dziwolągiem największym, zaczynając stąd, ponieważ w każdym nowym X-Trailu 4. generacji podstawą jest ten sam silniczek, czyli 1.5 z 3 cylindrami produkcji francuskiej, bo to oczywiście jest Alliance z Renault i innymi markami. W podstawowej wersji ten silniczek 1.5 ma 163 konie i tam chyba 330 Nm i przekazuje napęd tylko naprzód. Ale nasza wersja nie jest podstawowa. Nasza wersja jest najdroższa z możliwych w cenniku. Nazywa się e-Force e-Power i ma ten sam silniczek, ale o mocy, uwaga, 158 koni mechanicznych i 280 Nm, czyli słabszy o mniejszym momencie obrotowym. Ale ten silnik nie pełni tutaj funkcji napędowej. On pełni funkcję generatora, czyli ładuje baterię, która jest pod tylną kanapą. Spod tej tylnej kanapy, z tej baterii, prąd płynie do silników elektrycznych, które są z przodu i z tyłu. Czyli napęd w tym aucie na kołach jest elektryczny, a to jest jego ładowarka. Łączna moc tych silników elektrycznych to 213 koni mechanicznych, ale nie wiemy, ile ma ten z przodu i ten z tyłu, ponieważ mocy dla tych silników odrębnie Nissan nie podaje, podaje jedynie moment obrotowy. Z przodu to 330 Nm, a w wersji benzynowej jest 300. Już sobie przypomniałem, natomiast sam silnik ma 250 Nm. Czyli 250 Nm ma silnik spalinowy i 158 koni, ale silnik elektryczny tutaj ma nie wiadomo ile mocy, dwa razem mają 213 Nm, tutaj jest 330, a na tylnej osi 195 N. I mamy tutaj elektroniczne mechanizmy różnicowe, więc Nissan chwali się. Ten sam Nissan, który budował tego X-Traila, wiecie, poprzedniego, który był naprawdę sprawnym samochodem w terenie i generalnie to auto powstawało jako taki SUV, który ma dawać radę również w offroadzie. No i tu podobno też tak jest, bo na każde koło i z przodu i z tyłu może iść odrębny moment obrotowy, ponieważ jest blokada elektroniczna mechanizmu różnicowego i nawet jak się zakopiecie po uszy w piachu, no to na jednym kole powinien z niego wyjechać. Co tam się dzieje? Dobra, to mogę zamknąć. Tyle się tutaj dzieje, że postanowiłem się tego nie uczyć, tylko przeczytać Wam fragment z... Nie informacji prasowej, tylko fragment z jednego z testów dziennikarskich. No więc, charakterystyczne elementy designu Nissana, czyli dach sprawiający wrażenie unoszącego się w powietrzu, zobaczcie jak on się unosi w powietrzu, oraz wlot powietrza w kształcie litery V, ten tutaj, to jest litera V, zgrabnie podkreślają linię nadwozia. Przód ozdobiony jest efektownymi wąskimi reflektorami sprawiającymi wrażenie wtopionych w zderzak. Światła dzienne są połączone z kierunkowskazem. Póki co jeszcze nie wiem, gdzie są światła dzienne. To są chyba światła dzienne. Biegną wzdłuż linii wyznaczonej pokrywą silnika. Z profilu uwagę zwracają muskularne przednie i tylne nadkola. To są muskularne nadkola. Przednie to są, a to są tylne. Sprawiające, że X-Trail na drodze prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. W dolnej części drzwi umieszczono wstawki, które nadają płynności tej części nadwozia. To widzicie tę płynność tutaj. To tak dziennikarze piszą. Tylny słupek kształtem przypomina płetwę delfina. To jest płetwa delfina, tylko auto jedzie tam, a delfin płynie w tamtą stronę. Idealnie harmonizując z nachodzącymi na boki tylnymi światłami, które zostały podzielone, dzięki czemu udało się uzyskać szerszy otwór bagażnika. Tu jest podzielone światło. Tylną część samochodu wyróżniają wyraźne poziome linie, jakie to są poziome? Takie chyba, biegnące tuż nad oraz pod miejscem na tablicę rejestracyjną. To jest jedna pozioma linia, a to jest druga pozioma linia. Z kolei pod zderzakiem widoczna jest osłona podwozia podkreślająca charakter modelu. Uwaga, to podkreśla charakter modelu.
kluczowych elementów wpływających na aerodynamikę należą owiewki 3D nad przednimi kołami. To jest ten element aerodynamiczny, czy tam aerodynamiczny, jak niektórzy mawiają. Aktywna przesłona wlotu powietrza do komory silnika, specjalny kształt przedniego słupka. To jest, zobaczcie, to jest specjalny kształt przedniego słupka. Wyjątkowy kształt, takiego kształtu słupka nie ma absolutnie żadne inne auto. Osłony podwozia sterujące przepływem powietrza pod samochodem oraz unikatowe wloty powietrza z przodu, które precyzyjnie kierują strumień powietrza na boki pojazdu. To o to chyba chodzi. Tu wpada powietrze, a tam wypada i to jest bardzo unikatowe, przy czym ma to dzisiaj już każdy samochód. No, więc już mam nadzieję, że o stylistyce jego wiecie wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o liczby i o wymiary, no to mamy tutaj samochód, który jest 4 cm dłuższy od poprzedniego X-Traila, 2 cm szerszy, tylko 1,5 cm wyższy, w związku z czym te wymiary praktycznie się nie zmieniły. A to efekt tego, że zbudowano go dokładnie na tej samej platformie co poprzednika. To jest ta modułowa platforma, z której korzysta nie tylko Nissan, ale i Renault, i Mercedes, i jeszcze jakieś tam inne marki. Można na niej budować po prostu różne modele. Rozstaw osi to 2,7 z kawałkiem. W związku z czym dlatego te wymiary tak bardzo się nie zmieniły. Ale na przykład bagażnik urósł. No hop, proszę bardzo. Zgrabne psisko wlazło. Mamy tutaj 585 litrów bagażnika, czyli 20 więcej niż w poprzedniku. Mówimy o wersji 5-osobowej, bo taką my mamy. Może też być wersja 7-osobowa za 4000 zł. Wtedy ten bagażnik zmniejsza się dosłownie o 10 litrów. Baterii tutaj nie ma, więc nie zajmuje miejsca w tym bagażniku. Natomiast niestety nawet jeżeli obniżycie podłogę bagażnika, czyli wyjmiecie te dwie deski, no to jest tutaj nierówno, bo tutaj są jakieś akumulatory poukrywane i tego typu rzeczy. To się da podnieść? Da podnieść. Tu jest akurat do Bose, do wzmacniacz, tutaj mamy zwykły akumulator, tak jak mówiłem, ten akumulator do napędu ukryto pod tą kanapą, dlatego nie mamy tutaj ograniczonej pojemności bagażnika. Natomiast ta pojemność 585 litrów dotyczy prawdopodobnie bagażnika, w którym mamy maksymalnie przesuniętą kanapę do przodu. Bo zobaczcie, ona naprawdę się tak przesuwa, że tutaj możecie tylko przewieźć dziecko, któremu amputowano nóżki, a na pewno nie żadnego dorosłego, albo nawet nie dziecko z nóżkami. Tutaj nam się to składa, powstaje dosyć płaska podłoga bagażnika, natomiast jednocześnie tutaj macie taką szparę. No natomiast jak jedziecie we 4 osoby, no to musicie to mieć pochylone komfortowo, to odsunięte do tyłu, żeby dużo miejsca było i ciekawe, ile rzeczywiście wejdzie do tego bagażnika. Proszę bardzo. Tak wejdą. No średnio, ponieważ tutaj roleta je ogranicza, więc najpierw spróbujmy je... już odpadło. Najpierw spróbujmy je na płasko. Druga, nawet nie będę zamykał, no bo widzicie, że tutaj przestrzeni przy maksymalnie pochylonych tylnych oparciach tych foteli i przesuniętej kanapie do tyłu jest tego miejsca na tyle dużo, że 2 tego typu walizki wchodzą. Jeszcze tu macie miejsce jakieś na plecaczki gdzieś. Nas interesuje, czy jak postawimy w ten sposób walizki, zdejmiemy sobie roletę, to czy nam się bagażnik zamknie. To się czego będziemy dopychali z kolana. No się nie zamknie, ale powiedzmy, że bardzo niewiele mu brakuje, więc jeżeli na przykład spróbujemy to przesunąć tu, a to tu i zrobić to tak, a nie, też się nie zamknie. No ale powiedzmy, że wystarczy wówczas te tylne oparcia postawić bardziej w pionie. Zobaczcie, ile się od razu przesunęło i teraz nie powinno być problemu, natomiast zwracam, zobaczcie, uwagę, jak tutaj jest to grube w tym miejscu, ile to miejsca zajmuje, nawet to widać tu na podszybiu. Niepotrzebnie to tak zabudowano. Gdyby to było kilka centymetrów węższe, to mielibyśmy zdecydowanie mniejszy problem z zapakowaniem tych walizek. No, teraz poszło. Teraz pochylimy? Nie, nie pochylimy, ponieważ już blokuje nam to walizka. I pytanie, jak bardzo będzie mi tutaj wygodnie. No z tym miejscem tutaj jest, powiem Wam, tak se. Tak bym to powiedział. Spodziewałem się, że na kolana będzie go troszkę więcej. Dosyć wysoko siedzę. To tutaj siedzisko jest dosyć krótkie, słabo mi się podpiera. Jeżeli chodzi o szklany dach, no to ogranicza mi miejsce nad głową niestety. Wolałbym to chyba mieć tak troszkę jeszcze przesunięte do przodu.
delikatnie, a troszkę pochylić oparcie i teraz jest ciut lepiej. A teraz zobaczycie na przykład, jak wyjmę walizkę i pochylę sobie bardziej oparcie, jaka jest różnica. No dobrze. I teraz przesuwamy do tyłu, pochylamy oparcie i zobaczcie. Od razu jak wszystko się zmienia. Miejsce nad głową jest mimo szklanego dachu i rolety, która tutaj się chowa i na pewno nieco obniża sufit. Nogi mogę sobie wsunąć pod fotel. Tu nawet już mi jest po pochyleniu na kolana nieco wygodniej, nie ocieram i mam tego miejsca wystarczająco. To też muszę sobie pochylić, o i wtedy będzie, nie, to się z tej strony pochyla, o. Problem z tą kanapą jest też właśnie taki, że ona dzieli się w proporcjach 40-60. O, tutaj to widać. Ta część sprawia wrażenie, jakby się dzieliła w proporcjach 40-20-40, ale tak nie jest, bo to jest de facto podłokietnik i taki rękaw na narty, ale strasznie nieszczęśliwy, bo tutaj jest taki schodek wyraźny, a nawet dwa te schowki. Jednocześnie jak chcecie mieć podłokietnik, to Wam się otwiera przestrzeń bagażowa, więc tam jak są jakieś drobne przedmioty, plecaki albo nawet siatki z zakupami, to istnieje ryzyko, że to wszystko po prostu wleci tu do środka. No, zupełnie bez sensu akurat rozwiązanie. Plus taki, że są dwa cup holdery i coś na telefon, w czym i tak telefonu nie będziecie trzymali, bo będzie po prostu latał i brzęczał. Nie jest wygumowane nawet, więc możliwe, że się obije. Nie podobają mi się też te wielkie zagłówki, ponieważ ograniczają widoczność, jak jedziecie sami albo tylko z pasażerem. Wolałbym takie, które się wsuwają w kanapę, w razie potrzeby można je wysunąć, choćby tak jak ten środkowy, proszę bardzo. Można go wysunąć, można, ale jest też taki płaski jak naleśnik, więc też trochę bez sensu, a na pewno mało bezpiecznie. Isofixy, łatwo dostępne i nawet estetycznie to wygląda, nie wystają ordynarnie, a na pewno będzie łatwo tutaj wpiąć w fotelik. Dwa zewnętrzne ogrzewane siedziska i trzecia strefa klimatyzacji. Tu tylko możecie co prawda temperaturą sobie regulować, nie siłą nawiewu, ale to i tak rozsądne i wystarczające rozwiązanie. Dwa gniazda, co ciekawe, jedno USB-C, a drugie jeszcze klasyczne USB w starym wydaniu. Ta tapicerka, którą tutaj widzicie w takie ładne rąby, jeszcze perforowana i naprawdę przyjemna, fajna w dotyku. I to mi się wydaje, w Nissanach to zawsze tak sprawdzamy. No, nawet nazywa się Premium i prawdopodobnie ściągnięto ją z prawdziwej rowy, a nie z plastikowej. Natomiast nawet do najdroższej wersji, czyli tej Tecny, którą tutaj mamy, za to musicie dopłacić 17 000 złotych, ale dostajecie wówczas razem w pakiecie to, czyli szklany dach. Czyli więcej szkła, więcej prawdziwej skóry, 17 000 złotych. Nazywa się to pakiet Premium. Premium niestety nie jest to. I w żadnej wersji nie możecie nawet dopłacić, żeby to było w lepszym standardzie. To jest plastikowe i hamowate, to jest plastikowe. Tutaj jak coś włożycie, wszystko lata. Tylko tę część wykończono miękkim i przyjemnym materiałem, z ładnym przeszyciem. Ładnie jest to podparte, fajnie wygląda ta klamka. Nawet ta wstaweczka tutaj, jakieś egzotyczne drewno udająca jest spoko. Natomiast to, no już naprawdę można było przy tej cenie samochodu i w tej klasie wykonać trochę lepiej. Na szczęście jest roletka, jak dzieciaki macie albo jedziecie i nie chcecie, żeby Was słońce raziło. Co ciekawe, przednie drzwi wykończono trochę lepiej, a nawet znacznie lepiej, bo to jest miękka wstawka w takim lekko brązowawym kolorze. To jest tutaj wszystko miękkie, tutaj jest miękko, tu mamy podobną tą wstaweczkę taką drewnianą. Plastik zaczyna się tutaj, niżej, o, tyle. Podoba mi się nowa estetyka wnętrz w Nissanie. I tu akurat co do wykończenia naprawdę nie można mieć zastrzeżeń, bo nawet to jest przyjemnie miękkie. To udaje raczej skórę, a nie jest skórą, ale bardzo przyjemne w dotyku. Ładne przeszycie. Znowu nam się pojawia tutaj takie a la drewienko, chociaż akurat ono będzie bardziej plastikowe, ale to jest naprawdę estetyczne, ładne, czytelne, przejrzyste. Mamy klasyczny panel klimatyzacji, który łatwo się bardzo obsługuje. Mamy multimedia z dużym dosyć ekranem, które mają już bezprzewodowego Apple CarPlaya. O, tu nie patrzeć, mapę włączę, proszę bardzo. Dodatkowo pozostały niektóre klasyczne przyciski, na przykład jak zwiększanie i zmniejszanie głośności. Można sobie włączyć kamerę, w naszym wypadku już są kamery 3D i rzut z góry, który tutaj dobrze widzicie. Są przyciski do zmieniania stacji radiowych, tudzież utworów. Można to sobie wyciemnić i rozjaśnić jednym przyciskiem dosłownie.
O, teraz to będzie widać. O, więc naprawdę wygląda to wszystko bardzo ładnie estetycznie. 2 gniazda i USB-C i USB klasyczne, czyli podobnie jak jest z tyłu. Macie ładowareczkę indukcyjną, w ten sposób kładziecie telefon, nie widzicie co się na nim dzieje, bo jest pochylony w tam, ale macie na przykład kontrolkę pokazującą, czy się ładuje, czy nie i dosyć dobrze ta kontrolka jest widoczna. Konsola środkowa też fajna. Tutaj zobaczcie jeszcze wygospodarowane miejsce na jakieś graty, więc możecie sobie tam coś ciepnąć. Podłokietnik jest otwierany na 2 strony, tutaj wykończony plastikiem, tylko jego dno ma taką szmatkę, po to, żeby się to dno nie rysowało. Więc klucze na przykład Lenart tu trzyma i one nie będą hałasowały. Tutaj też jest to drewienko. Stosunkowo niewiele jest tutaj tego piano. Jest de facto tylko tutaj na klimatyzacji i tutaj na tym panelu do obsługi multimediów. Taka dźwigienka do zmiany przełożeń, no i mamy też tryby jazdy, jako że mamy samochód z napędem na 4 koła, czyli E4. No i tutaj mamy kilka trybów jazdy, między innymi tryb Sport, tryb Eco, Standard, Snow, czyli do jazdy po śniegu, a nawet tryb off-roadowy, co oznaczać by miało, że nadal ten samochód świetnie nadaje się do śmigania po bezdrożach. No i teraz pozostaje tylko pytanie o to, jak to ustrojstwo, jak ten dziwoląg jeździ, bo tak naprawdę to nie jest auto elektryczne, tylko to jest hybryda, tylko szeregowa. Czyli generator ładujący baterię, a z baterii prąd leci do elektryka z przodu, do elektryka z tyłu, w związku z czym niepotrzebna tu jest nawet skrzynia biegów bezstopniowa, bo silnik sam sobie ma regulować obroty, żeby doładowywać baterię, no a silniki elektryczne skrzyni biegów nie potrzebują. No i pierwsze uczucie, jak wciskacie pedał gazu, naprawdę jest takie jak z elektryka, że tam ten moment na kołach obrotowy pojawia się od razu, że nie czekacie na przyrost mocy, tylko dotykacie, a samochód zaczyna po prostu odjeżdżać. Tam tylko spod maski słyszycie rzeczywiście dźwięk spalinówki, ale on nie jest natarczywy, tak jak w klasycznych hybrydach, że dodajecie gazu i słyszycie, że ten silnik wchodzi na bardzo wysokie obroty z tą skrzynią bezstopniową przede wszystkim, głównie, tylko jakby wyciszyć całkowicie ten silnik spalinowy, to pierwsze wrażenia są jak z jazdy elektrykiem. I właśnie to podkreśla też Nissan w swojej informacji prasowej, tłumacząc, dlaczego zdecydował się na wprowadzenie takiego rodzaju hybrydy, a nie klasycznej, bo twierdzi, że doznania z jazdy nią są zdecydowanie lepsze, że auto lepiej reaguje, że jest bardziej naturalne w odbiorze przez kierowcę. I te pierwsze kilometry, jak teraz jadę, naprawdę by tego dowodziły. Pytanie oczywiście, jakie też będzie w związku z tym zużycie paliwa, bo takie rozwiązania, gdzie silnik spalinowy jest generatorem, już widzieliśmy, na przykład w BMW i3 z napędem Rex, czyli mieliśmy elektryka, tylko tam można było go naładować z gniazdka i w momencie, kiedy wyczerpała się bateria, no to mieliśmy silnik spalinowy, niewielki, z motocykla, który generował prąd. Tym prądem była zasilana bateria, z baterii był zasilany silnik elektryczny. Innym takim autem był Opel Ampera czy Chevrolet Volt, które w pierwszej generacji Chevrolet Volt, które działały na podobnej zasadzie. Tu natomiast jest tak, że nie przejedziecie tym autem dużego dystansu na baterii, no bo bateria ma 2 kWh, więc non-stop jest rozładowywana, naładowywana, więc nawet jak wdusicie ten przycisk EV, no to zasięg to będzie jakieś, ja wiem, 2-3 km tylko na prądzie i to też nie w każdych warunkach. O, teraz mamy EV włączony tryb i co? I już się włączył silnik spalinowy, bo za mocno wcisnąłem pedał gazu. To zużycie, pobór prądu był za duży, w związku z czym samochód stwierdził, że musi włączyć silnik spalinowy. Jedziemy w trybie Eco teraz, 50 na godzinę, wyjeżdżamy z terenu zabudowanego i wbijemy mu gaz w podłogę i zobaczymy, jak to będzie. 3, 2, 1, start. Raz, dwa. No więc tak, jest pewne opóźnienie związane z tym, że silnik spalinowy musi wkręcić się na obroty, nie wiedzieć czemu, bo przecież z baterii od razu mógłby oddać tę energię do elektryka. Mijają takie 3 sekundy, zachowuje się trochę jak mchew, zanim odpali, zanim nabierze prędkości obrotowej, to dopiero po chwili zaczynacie odczuwać, że auto odjeżdża. O! Taka mija czasami sekundka, czasami 2, nieraz 3. Więc takie jest delikatne opóźnienie. Ale nie jest jakoś specjalnie irytujące, a co ważniejsze, nawet jak ten silnik wkręca się na obroty, to mam wrażenie, że nie osiąga tych
jak w klasycznych hybrydach, nie wiem, 5, 6 czy 6,5 tysiąca obrotów, tylko bardziej dźwięki, jakie z siebie wydaje i hałas sugerowałyby takie 3-3,5 tysiąca obrotów. Nie jest zdecydowanie nieprzyjemny dla ucha, nie jest nadmiernie hałaśliwy, nie sprawia wrażenia, jakby za chwilę miał wyskoczyć spod maski do Was na kolana. Co ciekawe, mimo że ma tylko 3 cylindry i 1,5 pojemności, to tych 3 cylindrów też nie słychać. W roli generatora, mam wrażenie, sprawdza się lepiej niż w roli silnika, który napędza koła. Jeszcze raz wyjeżdżamy z terenu zabudowanego, a teraz wejdźmy sobie w takim razie w tryb sportowy. Uwaga, 3, 2, 1. No tu już jest znacznie lepiej. Silnik też jakby miał wyższe obroty, ale zbiera się to wszystko bardzo przyjemnie. Jakby tak zatkać uszy, to rzeczywiście wrażenie jest porównywalne z silnikami elektrycznymi oczywiście. Teraz zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało w sytuacji, kiedy pojedziemy z większą prędkością na autostradzie. Czy ten silnik wtedy będzie nam bardziej hałasował? Bo tak jak jadę sobie na przykład teraz, przy tych 90 na godzinę, no to jest cichutko. Szum powietrza bardziej słyszę niż ten silnik spalinowy, który tam tylko delikatnie sobie mruczy. I włączymy e-pedal. O, i zobaczcie, jak włączam e-pedal, to on sobie zaczyna sam hamować rekuperacyjnie. I to bardzo mocno hamuje. I to zobaczcie, do zatrzymania. W ogóle zdjąłem nogę z pedału gazu i co, zatrzyma się? Nie, końcówkę trzeba zatrzymać nożnie. Co my tutaj mamy? Na wyświetlaczu tutaj tym cyfrowym mamy przepływ energii, gdzie jedziemy na północ, czy na zachód, czy na wschód, czy na północno-wschodni, wschód-zachód. I co jeszcze? Asystenty pasa ruchu, jakieś tam ustawienia, no i oczywiście jeszcze zużycie energii. No teraz troszkę jechaliśmy tam, przyspieszaliśmy, zwalnialiśmy, przyspieszaliśmy, zwalnialiśmy. Mamy średnie zużycie 8,9 litrów paliwa. Sam Nissan twierdzi, że można zejść do 5 ze średnim zużyciem. Do 5! Wyobrażacie sobie? To byłaby naprawdę super niesamowita hybryda, gdyby 5 litrów średnio spalała, mając 213 koni mechanicznych i 7 sekund do setki. Bo taki parametr podaje w swoich danych technicznych Nissan, natomiast wersja z 7 fotelami, czyli 2 dodatkowe krzesła ukryte w bagażniku, no to ma trochę gorsze przyspieszenie, bo 7,2, ale my mamy 5-osobową, czyli powinna zrobić 7 sekund. Naprawdę przyjemnie się rozpędza. Dobra, 120 mamy? Mamy. Przy stabilnej jeździe, tak jak jedziemy teraz 120, to nic nie słychać silnika. Kompletnie. W zasadzie tylko szum toczących się opon i trochę szumu powietrza przy przednich słupkach. I to wszystko. Przy przyspieszaniu też jakoś specjalnie nie wyje. Teraz miałem tak na 80% wciśnięty pedał gazu w podłogę, żeby dobić do tych 140 i powiem Wam, że też wrażenie przyjemne. Takie słuchowe, akustyczne. Nie ma tam dramatu. O, teraz jadę do 140 i czuć ten momencik znowu, jak go pchał od tych 120 do 140. Natomiast to, czyli asystent znaków drogowych, to jest jakaś tragedia. Nie pokazał ani razu właściwej prędkości, ani dobrze nie sczytuje znaków, ani nie wie, kiedy wjeżdżacie na autostradę, ani kiedy jest odwołanie znaku. Jedziecie przez miasto, pokazuje 90, jedziecie autostradą, pokazuje 100, macie ograniczenie do 70, mijacie skrzyżowanie i nie zdejmuje Wam tego ograniczenia do 70. No dzisiaj średnie takie warunki do sprawdzenia takiego średniego zużycia paliwa, ponieważ jak nie tir, to urok, to inna sraczka. Niemniej zobaczcie, średnie wcale nie jest jakieś super optymistyczne. Owszem, jadę tak dosyć dynamicznie, tak bym to powiedział. Nie w trybie eko, tylko w trybie standardowym. Przyspieszam teraz od 100 do 140, może nie jakoś super dynamicznie, no ale wykorzystuję 60 parę procent potencjału całego silnika i układu. Natomiast to, co jest fajne, to w zakresie właśnie do tych 70-80, to tego silnika w ogóle spalinowego z przodu nie słychać. Podczas gdy klasyczne hybrydy już wydają siebie dźwięki, już dobiegają Was konkretne krzyki tam spod maski, to tutaj nic takiego się nie dzieje.
Natomiast przykro to mówić, ale w takich warunkach, czyli autostradowych, zwalnianie, przyspieszanie, gdzieś tam w zakresie 100-140 na godzinę sprawia, że on wcale nie jest ekonomiczny. Zobaczcie, 11 litrów zużycia paliwa. No ten generator wtedy po prostu nie wyrabia z ekonomią i wciąga paliwo każdym otworem. Z doświadczeń wiem, że jak jedziecie naprawdę tak umiarkowanie, nie pałujecie go w trybie eko, to na drogach ekspresowych i na autostradach to spalanie będzie bliżej 10 litrów. Może nie 12, może nie 11, tak jak u nas, ale takie między 9 a 10 litrów. No nie jest to zbyt ekonomiczny samochód, niestety ma na to wpływ też jego masa. Dowalili mu baterię, dowalili mu 2 elektryki, pewnie musi być jakaś ładowarka pokładowa, która zamienia ten prąd z silnika generowany przez silnik spalinowy w prąd, którym jest w stanie naładować baterię, więc też swoje waży. No i wszystko to sprawiło, że mamy tutaj auto, które prawie 2 tony pcha. W mieście i na bocznych drogach będzie znacznie ekonomiczniejszy. Możecie sobie założyć, że w mieście rzeczywiście dzięki tej elektryce będziecie w stanie zejść ze zużyciem paliwa w okolice 5,5-6 litrów. Bocznymi drogami jazda pewnie też będzie skutkowała podobnymi wynikami. Ale wyniki samego spalania w trasie, a przecież takie auto kupujecie po to, żeby czasami sobie cyknąć trasę, nie wiem, do Chorwacji, a nawet na weekend wyskoczyć nad morze czy na Mazury, no to będziecie musieli liczyć się na ekspresówkach, na autostradach ze zdecydowanie wyższym spalaniem niż w klasycznych hybrydach. To teraz zobaczmy, czy 7 sekund do setki to jest wiarygodna informacja. Ustaw ESP, System Off, OK. Czyli tyle mamy, a jak to przyciśniemy i dłużej przytrzymamy, to co? Wyłączy też kontrola trakcji i więcej systemów? Chyba nie. Chyba trzeba to po prostu zrobić. O, tak. O, jest. Dobra, pojawiło się. Procedura startu i tylko czuję elektrykę. O, za to odepchnięcie z tej elektryki jest naprawdę przyjemne. I on super się napędza. I absolutnie nie hałasuje tak jak klasyczna hybryda. 7,4 sekundy. Naprawdę niezły wynik. Owszem, o niemal pół sekundy gorszy niż to, co podaje Nissan w informacjach prasowych, ale mamy na pokładzie silnego, mamy na pokładzie mnie, mamy na pokładzie szklany dach, więc te 0,4 to jest niestety nie Nissana wina, tylko wina silnego. Ale jeszcze zrobimy teraz w tę stronę, żeby nie było, że wiatr mieliśmy. I to jest fajne, zobaczcie, kładę nogę lewą na pedale hamulca, buta mu wciskam w podłogę na gazie, puszczam i to pierwsze uczucie jest bardzo przyjemne, naprawdę jak z elektryka. Żadne koło nie piśnie, także ten układ napędu na 4 koła jest sprawny. I teraz mamy 7,48, więc tak musicie przyjąć, że 7,4, 7,5 sekundy to jest przyspieszenie X-Traila, e-Force, e-Power do setki. Reasumując, mamy tutaj naprawdę dziwoląga, ale bardzo ciekawego. Super jeździ. Jestem zaskoczony tym, jak płynnie działa ten układ, jak jest cicho, jak ten silnik nie hałasuje i nie próbuje wyskoczyć Wam na kolana. To, że nie ma tutaj klasycznej skrzyni biegów, tylko ten moment jest od razu w zasadzie na kołach i przednich i tylnych z tych silników elektrycznych. Wrażenia z jazdy są przyjemniejsze niż w klasycznej hybrydzie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością jako fan hybryd generalnie i ten, który lubi to rozwiązanie. Natomiast ma ono jedną zasadniczą wadę, jest bardzo paliwożerne w jeździe pozamiejskiej. I jak trzeba pojechać szybciej już niż 100 na godzinę, no to pali ten samochód tyle, co wersja benzynowa, a nawet nie wiem, czy ta wersja benzynowa tego auta z silnikiem 1.5 3-cylindrowym o mocy 163 koni nie będzie w trasie ekonomiczniejsza niż to ustrojstwo. Poza tym jest samochodem dużym, przestronnym, komfortowym, cichym, fajnie wykonanym i generalnie może przynieść takie poczucie spokoju, jak jedziecie. I to, myślę, jest najcenniejsze w takim aucie. Jak jedziecie sobie i macie święty spokój, zapakowany bagażnik, dzieciory na tylnej kanapie, bezpieczeństwo, bo ma wszystkie systemy wsparcia, działają multimedia jak trzeba, jest czytelny. No po prostu prosty, porządny samochód. Niestety ma też wadę w postaci ceny, bo ta wersja zaczyna się od 234 000 złotych, czyli 2 silniki elektryczne, napęd e-4 i power oczywiście, czyli hybryda.
Natomiast nie jest to jeszcze maks, jaki można osiągnąć, jak zamówicie ten pakiet premium, jak dołożycie do 20-calowych felg parę tysięcy złotych, weźmiecie lakier metalik albo nawet taki dwukolorowy, to zamkniecie się kwotą 260 tysięcy złotych. Za Nissana 260 tysięcy złotych. Mam przynajmniej nadzieję, że radzi sobie w terenie równie dobrze jak pierwsze X-Traile i oczywiście nie omieszkamy tego sprawdzić. Zapraszamy. To jeszcze zanim dojedziemy na nasz poligon, to oczywiście szybkie sprawdzenie zawiasu na naszych płytach. Dobrze wybiera, poprawnie. Takie 80-90 tutaj jedzie. Czuje się pewnie, stabilnie, ładnie wybiera wszystkie łączenia na płytach, więc luzik. Niestety nasz tor offroadowy odgrodzili jakimiś gałęziami. No to pojadę tam w takim razie, zobaczę to, co tam jest. Prześwit tutaj w tej wersji hybrydowej z napędem na 4 koła jest niestety mniejszy niż w benzynowej. W tamtej to bardzo przyzwoite jak na tę klasę samochodu 21 cm. Tutaj jest to mniej o prawie 2 cm, więc tak se, tak bym to powiedział. O kurna! Ale powiem Wam, że ta elektryka tutaj w takich warunkach to naprawdę galancie. Oczywiście na przodzie czuć, że tego momentu jest więcej niż na tyle, w związku z czym jazda takimi klasycznymi, prawdziwymi driftami raczej odpada. On nie będzie zarzucał tyłem, natomiast ten przód też bardzo ładnie i zaskakująco dobrze go wyciąga w takich warunkach. O! I jak sobie lekko przyhamujecie, no to faktycznie jest gitarka. No ciekawe, czy na przykład tu podjedzie, nie? Tam podjechać to może podjedzie, pytanie. Ty, zobaczcie, wpełzał na górę tutaj. Naprawdę taką wcale nie małą. Pytanie, jak jest tam z przodu. O, tu dużo błota tu jest. Uwaga! Zjeżdżamy! A, tu mamy też asystenta zjazdu. To ja go sobie może teraz uruchomię. Co tu trzeba zrobić? Przytrzymać to? Co tu trzeba zrobić? A, to musi być chyba włączony SP. Dobra, tam nie będę go już włączał. Ups, chyba musimy zawrócić i wjechać tu jeszcze raz, bo tu jest napisane teren zamknięty. My się przeprawiliśmy przez jakieś dziwne chaszcze. Zobaczcie, ładnie sobie kurczę na prawe, na lewe, na tylne, na przednie koło i wręcz jedzie, jakby miał wszystkie te blokady mechanizmów różnicowych i inne cuda. Więc tu jestem pod tym względem zaskoczony sprawnością tego układu. To, że tutaj sobie poradził z podjechaniem pod tą górę, wow. Więc ten prześwit nie jest może zbyt imponujący, ale napędowo jest to naprawdę niezłe auto. No, myślę, że możemy na tym zakończyć ten test. X-Trail zdał egzamin, natomiast niestety jest paliwożerny w trasie. Dziękuję. Mam nadzieję, że go nie zepsułem.